28 styczeń. Te białe środeczki to już jest otarta otoczka. Nie można zbyt głęboko zrobić, żeby nie uszkodzić jądra, które jest w nasionku. Ja zleję to po prostu wodą. Witam po 6 dniach od opiłowania i namoczeniu kann na wacikach. Dziś jest 3 luty. 28 stycznia były opiłowane i namoczone. Oto nasiona dalii Gigant Imperialis. Te dalie w tak zwanym naszym klimacie, jak potocznie się mówi, nie dadzą rady zakwitnąć, chyba że będą w szklarni, oranżerii ogrzewanej. Inna sprawa, gdyby mogły zostać na zimę w gruncie, to nie ma problemu, zakwitłyby. Ale jest to dalia, a dalia wrażliwa jest na przemarzanie, czyli niestety musimy wykopywać, wiosną sadzić na nowo i dlatego nie zakwitnie. Chyba że w ogrzewanym pomieszczeniu będzie i doświetlonym. Ale spróbuję wysiać. Już siałam dalię. Szybko wschodzą. Miałam też dalię Imperialis, ale część padła podczas zimowania, a kilka niechcący glebogryzarką zostały przejechane, poćwiartowane. Śladu po nich nie ma. Nigdy nie siałam fuksji, ale te nasze fuksje, które są dostępne w sprzedaży, które mamy w swoich ogrodach, zawiązują nasiona. Czyli jak przekwita kwiat, tworzy się owoc, a owoc jest jadalny. Podobno robi się z tego takie przetwory jak właśnie dżemy, konfitury. No i można wysiać. Ja nie siałam. Takich nasion drobniusieńkich bardzo nie lubię wysiewać. Nie ma jak nawet tego uchwycić. I tu mam doniczkę. O, jak zsunę, to wszystko na kupę poleci. No nic, próbuję. Ale dobrze się te nasionka zgarniało za pomocą tej karteczki. Tak po prostu. I cofając kartkę. Tu natomiast dużo odmian Brugmansii. I to nie takich zwykłych. To jest gatunek Sanguinea. Zatem ja wysiewam i pokażę po ilu dniach, która z tych roślin wykiełkowała. Aha, jeszcze jedno. Wszystkie te nasiona zostaną, to znaczy każdy jeden rodzaj do jednej doniczki. Jak wykiełkują, będę pikowała. Rozsadzę je potem po prostu. Mam tu mikoryzę Symbilit Trick z takim składnikiem jak Trichoderma Hagianum. Mikoryza. A Trichoderma Hagianum zawiera jakieś grzyby dobre, które nie pozwalają tym złym wejść w roślinkę, a przynajmniej ograniczyć w pewnym stopniu. Wymieszać trzeba, żeby tam weszło w dół. Tu mam 2 nasiona tylko Vulcanicola Brugmansia. Ziemia do wysiewu zmieszana z tą
skredowiska. Ciut, ciut. W tym pomieszczeniu będzie zamontowana lampa doświetlająca. Niewielkie jest pomieszczenie, tylko ma takie małe okno. Lampa starej daty, ale bardzo dużo blasku daje. Musimy żarówkę dokręcić. Już kanny widać, jak zaczynają wyciągać się pory. Wykiełkowały selery siane 1,5 tygodnia temu. Holandia. A, są oznaczenia, bo szukałam oznaczeń na żarówce. Belgia 400 W. Green Power. W razie co można jeszcze będzie podciągnąć w razie potrzeby wyżej. Bo tam mamy pół metra do sufitu prawie. Ze 40 cm. Bo musi się blask rozlewać tu. Zresztą na podłodze mogę ustawiać również, byle koty nie weszły, nie zniszczyły. Teraz będzie trzymało się mocniej, no i będzie krócej od sufitu. Czyli wyżej od roślin. Można było jakiś drut, jakiś ładny. O, jak się rozjaśniła teraz. Pięknie. Ale wiesz co, znowu burczy głośniej. Czyli znowu ją musisz wypoziomować. Jak wtedy. Tu będą dostawione jeszcze stoły. A tu pierwsze kanny, selery, pory. Już jest ciszej. Okej, już został. Godzina 17. Zapalamy pierwszy raz o zmierzchu lampę. Można było zrobić to wcześniej. Ale to początki. Tak myślę, że 2 godziny pochodzi dzisiaj. Zobaczymy, jak dużo ciepła będzie wytwarzała. No i jest tu boazeria na suficie. Więc trzeba obserwować, by się nic złego nie stało. Bardzo nagrzewa się, już ciepełko czuć. W tej chwili będzie wietrzone, a teraz to w ogóle inne oświetlenie. W tym miejscu zostaną jeszcze dostawione stoliki. To zależy, ile będzie tych sadzonek. Witam. Nastał dzień, kiedy przystępuję do podkiełkowywania nasion arbuzów. Jest 12 luty.
Zobaczymy, jak długo przyjdzie czekać na pierwsze pojawienie się kiełków. A te nasiona mają posłużyć mi do nauki szczepienia na podkładkach. Odmiana Moro, Rosario, Orangelo, Złotowolicy. Także za chwilkę namoczę i będziemy czekać, kiedy pierwszy kiełek pojawi się u której z odmian. To są końcówki nasion, termin niebawem się kończy, więc zużyję je. I w bardzo ciepłe miejsce postawię. Jutro sprawdzę, ale pewnie będzie za wcześnie. Pod grzejnikiem. I troszkę folią przykryję, by tak nie wyschło, bo przecież pod grzejnikiem to chwila, moment. Czekamy. A tu wysiane troszkę kwiatków, 2 rodzaje tunbergi. Na czerwono kwitnąca to teraz trzeba już je siać. Pomarańczowo kwitnąca asarina to są pnącza. Już je teraz siejemy. Pelargonię to wczoraj. Tu są kanny troszkę, co jeszcze nie wykiełkowały. To znaczy się miały kiełki na bacikach, ale ponad ziemię nie wyrosły. Dalie, giganty, brugmansje, papryki. Chyba prawie wszystkie. Aksamitkę wysiałam już taką białą wczoraj. Aksamitkę taką. Tu są kanny, które tak wyglądają. Scarlet. Spójrz, kolor listka. Trochę kann z nasion nie wykiełkowało. Mniej niż 1/4. Na próbę wysiany por. Taki już jest. Wschodzi. Seler. Jest 17 luty. Zajrzymy teraz na baciki. W jakim stopniu wykiełkowały nasionka 4 odmian arbuzów. 12 lutego były namoczone. Pierwsza odmiana Orangelo. Już trafią do doniczki. One posłużą do nauki szczepienia. Teraz dalej. Obok jest tu Złotowolicy. Tylko 3 miałam nasiona. Nic nie widać. Czyli arbuz ten. Druga strona. Rosario. Tu będzie Rosario, czyli ten. Ależ piękna zieleń. Tak, koniecznie do ziemi. I ostatni to będzie Moro. Różna ilość nasion. Dobra, jeszcze tak, tu mam tykwę, ale opakowania nie wzięłam. Dzień później namoczona, 2 rodzaje tykw. Ta z prawej strony napęczniała jest dosyć. A coś się dzieje. Tu też widzę. Dobra, i jeszcze gdzieś mam na baciku na próbę podkładkę Shintozę. Ona bardzo słabo kiełkuje. W zeszłym roku bardzo słabo kiełkowała. Także
Ta będzie ta wysiana tak czy siak, żeby zużyć już nasiona, oraz nowa. To jest nowa podkładka. Od tego roku mam Road Power. Road Power. Duża ilość nasion, więc na nie będę się uczyć. A tu mam jeszcze właśnie takie inne w niewielkiej ilości nasion. 10-15 Sprinter. Linia figolistna oraz karniwor, czyli mięsożerca. Ale tu jest po kilkanaście nasion. Do nauki posłuży mi Shintoza oraz to. I tutaj dzień później, 13, 5 sztuk Shintozy na waciki położyłam. Tylko jedna wypuściła kiełek. Ale bardzo słabo kiełkowały rok temu. No dobra, to na tyle. Za czas pewien aktualizacja. Tu mam zamontowaną lampę doświetlającą. Prezent od pana Andrzeja. Dzięki panu serdeczne. Zaraz załączymy. Ona daje tak dużo blasku, że głowa mała. Bardzo dużo blasku. Aż oświetla na zewnątrz. Wnętrze garażu. I tu mam już wykiełkowanych troszeczkę nielicznych warzyw. Karczoch Roselle od Noki Home. Jakieś dalie Imperialis. Por, seler. Tu szczypiorek wychodzi. Kanny. Tak, to jest na razie to, co mi wykiełkowało. Reszta czeka. No, teraz barwa jest nieco przekłamana, ale blask jest i nagrzewa. Okno otwieramy, wietrzymy i tu też trafią inne młode siewki. Zostanie 100, 1 czy 2 dostawione. Tak bardzo rozjaśnia podwórko ta lampa doświetlająca. A tu widok z zewnątrz. Niesamowicie 400 W żarówka. Na razie roślin nie popaliło. No i bardzo dobrze podnosi temperaturę. Rzeczywiście warto było. Tu mam nieliczne skiełkowane warzywa, kwiatki. Karczoch Roselle od Noki Home. Aksamitka siana 11, jest 17. Kanna. Kanny są większe i mniejsze, zależnie od odmiany. Pory selery, papryki, bakłażan jakiś. Zaczyna kiełkować wszystko. Pierwsza pelargonia. I tak etapami dosiewam. Selery, pory. Minął kolejny dzień, jest 18 luty i dzisiaj te oto młode sieweczki arbuzów idą do ziemi. A swoją drogą zobaczcie, dlaczego tak smuży obraz, takie pasy są przy włączonej. O, teraz nie, ale jak wyostrzam i zbliżam, to większe są drgania. Przy włączonej lampie. Taki dziwny efekt. Ale jeszcze jedną rzecz zaobserwowałam. Teraz widzimy na żółto. Jak przesuwam w lewo aparat, robi się nam biało. O co tu chodzi? Jak te matryce, czy co, reagują?
Taką mam dużą donicę i tu 2 albo 3 odmiany włożę tych nasion, bo to i tak jest do obcięcia, by zaszczepić na dyni. Tak dzisiaj, dzień później, wygląda rosario. Dobra, bierzemy. No już nawet poprzerastany wacik jest. O, ostrożnie. To już jest praktycznie gotowa roślinka. I tak dalej, i tak dalej. Rosario wszystkie wypuściły kiełki. Teraz tak odgrodzę i tu inna odmiana. Będzie teraz odmiana Moro. Moro dopiero zaczęło wypuszczać. 1, 2, 3. 3 sztuki. Moro. To będę zaraz podlewała. I teraz do takiego pojemnika po lodach pójdzie odmiana Orangelo. Czyli ta. Dosyć mocno wrosły te kiełki. Ziemia bardzo lekka, jest pulchna. Tak etapami. Nie chce mi się iść po spryskiwaczkę. No i tak etapami. Ciut. Jedno namięknie, to pójdę po drugą wodę. I tak dalej, i tak dalej. No i teraz czekam, aż te podkładki wykiełkują do szczepienia. Wczoraj posiane 17. Dziś 18 trafiły arbuziaki do ziemi. Tylko jedna Shintoza podkładka wypuściła kiełek. No nic, do ziemi ją trzeba też. Miejsce dostała ta jedyna sztuka tuż obok arbuza Moro. Przypominam, że to tylko do nauki szczepienia, a jeszcze jest długa droga, by wysadzić do gruntu, więc nawet jak się uda, to pójdzie to prawdopodobnie na zmarnowanie. A konkrety będę robiła już w kwietniu.